Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy Wam niezwykłą historię z małej wioski pod Krakowem, która pokazuje, jak jedna szalona idea może okazać się genialnym rozwiązaniem. To opowieść o człowieku, którego sąsiedzi uważali za dziwaka, dopóki nie przekonali się na własnej skórze, że jego głupie pomysły były w rzeczywistości przełomowymi innowacjami. Jest rok 2018, a Józef Nowak, 7-letni emerytowany górnik z Ojcowa, stoi przed wapienną skałą za swoim domem z kilofarkiem w ręku. Jego żona Janina kręci głową z niedowierzaniem, a sąsiedzi zbierają się przy płocie, żeby obejrzeć kolejne szaleństwo starego Józka. Nikt nie wie, że za kilka miesięcy wszyscy będą go prosić o rady. Co sprawiło, że doświadczony górnik postanowił wykuć sobie schronisko w twardej wapiennej skale? Dlaczego zignorował wszystkie ostrzeżenia i rady rozsądnych ludzi? I jak jego podziemna kryjówka stała się najcieplejszym miejscem w całej okolicy podczas najzimniejszej zimy od dziesięcioleci? Jeśli fascynują Was historie o ludziach, którzy myślą poza schematami, o polskiej pomysłowości i o tym, jak stara wiedza może rozwiązać współczesne problemy, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, z jakiego regionu Polski nas oglądacie. Bardzo chcemy poznać naszą społeczność. Czy wierzycie, że czasem najlepsze rozwiązania to te, które na pierwszy rzut oka wydają się najgłupsze? Historia Józka Nowaka udowodni Wam, że polska zaradność i górnicz doświadczenie to połączenie, które może dokonać cudów. Zapraszamy Was do wapiennych wzgórz Ojcowa, gdzie zaczyna się opowieść o najcieplejszym schronie w najchłodniejszą zimę. Paragraf 1. 800 słów. Józef Nowak przepracował w kopalniach węgla 42 lata swojego życia. Od 16 roku życia każdego dnia schodził setki metrów pod ziemię, żeby wydobywać czarne złoto z wnętrzności ziemi. Przez te wszystkie dekady nauczył się rzeczy, o których większość ludzi nie miała pojęcia. Jak zachowuje się temperatura pod powierzchnią, jak skała izoluje i akumuluje ciepło, jak podziemne komory reagują na zmiany pogody. Józek zawsze był trochę inny, wspomina jego żona Janina. Gdy inni górnicy po pracy szli do knajpy, on chodził po lesie i studiował skały. Mówił, że ziemia ma swoje sekrety, które trzeba poznać. Rzeczywiście, Józef miał obsesję na punkcie geologii. Czytał wszystkie dostępne książki, uczęszczał na wykłady w AGH, a w wolnych chwilach eksplorował jaskinie Ojcowa. Gdy w 2015 roku przeszedł na emeryturę, Józef z żoną Janiną przeprowadzili się do małej wsi pod Krakowem, w samym sercu ojcowskiego Parku Narodowego. Kupili stary drewniany dom u podnóża wapiennych wzgórz z pięknymi widokami na Dolinę Prądnika i romantycznymi ruinami zamków w tle. Dla większości ludzi to było sielankowe miejsce na spokojną jesień życia, ale Józef patrzył na swoją nową okolicę innymi oczami. Widział masywne formacje wapienne, które przez miliony lat akumulowały i przechowywały ciepło ziemi. Dostrzegał naturalne szczeliny i jaskinie, które mogłyby służyć jako idealnie izolowane pomieszczenia. Obserwował, jak temperatura w lokalnych jaskiniach pozostawała stała przez cały rok, niezależnie od pogody na powierzchni. Ziemia pod nami to największy akumulator ciepła na świecie, tłumaczył Józef sąsiadom podczas wieczornych rozmów przy płocie. Na głębokości już kilku metrów temperatura jest stała przez cały rok, a w skałach wapiennych można wykuć pomieszczenie, które będzie cieplejsze od najlepszego ogrzewania. Sąsiedzi kiwali głowami z uprzejmością, ale w duchu myśleli, że stary górnik zaczyna gadać dziwne rzeczy. Pierwszy pomysł przyszedł Józefowi podczas szczególnie mroźnej zimy 2017 roku. Temperatura spadła do -20 stopni, a rachunki za ogrzewanie domów w wiosce poszybowały w górę jak rakiety. Józef obserwował, jak jego sąsiedzi palą w piecach dzień i noc, wydając grube tysiące złotych na węgiel, drewno i gaz, a ich domy i tak były lodowato zimne. Patrzyłem na te kominy dymowe jak szalone, na ludzi mamroczących z zimna w swoich własnych domach i pomyślałem sobie, przecież pod nami jest najlepsze ogrzewanie na świecie, wspomina Józef. Natura przez miliony lat przygotowywała idealne rozwiązanie.
a my wydajemy fortuny na grzanie powietrza, które i tak ucieka przez okna. Tego wieczoru Józef przedstawił żonie plan, który miał odmienić ich życie. Chciał wykuć w wapiennej skale za domem podziemną komorę, coś w rodzaju schronu, który służyłby jako dodatkowe pomieszczenie mieszkalne podczas najzimniejszych miesięcy. Janina, słuchaj, mówił podekscytowany. Wykujemy sobie pokój w skale jak nasze przodkowie w jaskiniach, ale to będzie najcieplejsze pomieszczenie w całej okolicy. Janina spojrzała na niego jak na wariata. Józef, ty chybaś zwariował. Chcesz kuć dziurę w skale jak jakiś jaskiniowiec? Co sąsiedzi pomyślą? Co będą ludzie gadać? Ale Józef już miał wizję swojego projektu, precyzyjnie zaplanowaną komorę w sercu wapiennego wzgórza, wykorzystującą naturalną termoizolację skały i stałą temperaturę gruntu. Janusia, ja przez 40 lat pracowałem pod ziemią, tłumaczył cierpliwie. Wiem, jak się zachowuje temperatura w skale. Na głębokości 5 metrów jest stale około 12 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy na górze jest -20 czy +30. A jeśli dodam małe źródło ciepła, piec kaflowy, kominek, to temperatura wzrośnie do 25 stopni i zostanie tam przez całą zimę. Przez następne tygodnie Józef badał teren za swoim domem, szukając idealnego miejsca na swój podziemny projekt. Znalazł je w postaci naturalnego urwiska wapiennego, które było idealne, orientowane na południe i miało odpowiednią strukturę geologiczną. Tutaj, powiedział żonie, pokazując miejsce na skale, tutaj wykuje nasz zimowy dom. Sąsiedzi obserwowali przygotowania Józefa z mieszaniną rozbawienia i współczucia. Stary Józek oszalał, mówili między sobą. Chce sobie wykuć jaskinię jak prehistoryk człowiek. Szkoda gadać. No ale Józef nie zwracał uwagi na komentarze. Miał plan, miał doświadczenie i miał narzędzia. Brakowało mu tylko jednego – pozwolenia żony na rozpoczęcie prac. Jeśli się mylę, to stracę kilka miesięcy pracy, powiedział w końcu do Janiny. Ale jeśli mam rację, to mamy najlepsze zimowe schronisko w całej Polsce. Dasz mi szansę? Janina westchnęła ciężko, patrząc na swojego męża, którego znała od 40 lat. Wiedziała, że gdy Józef coś sobie zaplanuje, to i tak to zrobi. Dobrze, powiedziała w końcu, ale jak sąsiedzi będą się śmiać, to ty im będziesz tłumaczył. Paragraf 2, 800 słów. Józef rozpoczął swój projekt w maju 2016 roku, gdy temperatura pozwalała na komfortową pracę na zewnątrz. Pierwszym krokiem było szczegółowe zbadanie struktury wapiennej skały za domem. Używając młotka geologicznego i prostych narzędzi pomiarowych, które pamiętał z czasów górniczych, starannie analizował twardość skały, kierunek jej uwarstwienia i naturalne pęknięcia. Wapień to idealna skała do takiego projektu, tłumaczył żonie, która obserwowała jego działania z mieszaniną fascynacji i niepokoju. Jest wystarczająco miękki, żeby go kuć, ale wystarczająco twardy, żeby utworzyć stabilną komorę. A poza tym ma doskonałe właściwości termoizolacyjne. Rzeczywiście, Józef wiedział, co robi. Lata pracy w kopalni nauczyły go rozumienia zachowania skał. Plan Józefa był bardziej skomplikowany niż początkowo wydawało się sąsiadom. Nie chodziło o proste wykucie dziury w skale. Józef projektował sophisticated system składający się z głównej komory mieszkalnej, mniejszego pomieszczenia technicznego, systemu wentylacji i specjalnego wejścia z podwójnymi drzwiami dla maksymalnej izolacji termicznej. Główna komora będzie miała 4 na 5 metrów i wysokość 2,5 metra, wyjaśniał Janinie, rysując plan na kartce papieru. Wystarczająco duża na kanapę, stół, krzesła i małą kuchenkę. Pomieszczenie techniczne na narzędzia i zapasy. Korytarz wejściowy z podwójnymi drzwiami, żeby ciepło nie uciekało na zewnątrz. Sąsiedzi obserwowali przygotowania Józefa z rosnącym robawieniem. Patrzcie, stary Józek robi sobie bunkier, komentował Stanisław Kowalski z sąsiedztwa. Chyba myśli, że będzie wojna. Inni domyślali się, że to jakieś hobby starszego pana, który ma za dużo czasu. Nikt nie traktował projektu poważnie.
Józef zaczął od wykucia małego otworu pilotowego, żeby sprawdzić strukturę skały na różnych głębokościach. Używając młota pneumatycznego, który wypożyczył od znajomego z firmy budowlanej, powoli drążył się w głąb wzgórza. Praca była ciężka. Każdego dnia kół po kilka godzin, robiąc przerwy na odpoczynek i ocenę postępu. Największe wyzwanie to było nie męczenie fizyczne, ale precyzja, wspomina Józef. Musiałem kuć dokładnie według planu, żeby komora miała odpowiednie proporcje i orientację. Jeden błąd mógł oznaczać konieczność rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Rzeczywiście praca wymagała nie tylko siły, ale także umiejętności i doświadczenia. Po miesiącu Józef miał wykuty korytarz wejściowy sięgający około 3 metrów w głąb skały. Temperatura w korytarzu była już zauważalnie wyższa niż na zewnątrz. Nawet podczas chłodnych majowych poranków inside było przyjemnie ciepło. Widzisz, Janusia? Mówił triumfalnie do żony, skała już zaczyna robić swoje. Janina musiała przyznać, że temperatura rzeczywiście była wyższa, ale wciąż miała wątpliwości co do całego projektu. Józef, ale co zrobimy z tym wszystkim gruzem? Pytała, patrząc na rosnące góry wapiennego pyłu i odłamków. Józef uśmiechnął się. Miał na to też odpowiedź. Gruz to nie problem, to okazja. Tłumaczył. Drobny pył wapienia to ekscelent dodatek do ogrodu. Będzie neutralizować kwaśność gleby. Większe kawałki użyje do budowy ścianki oporowej przy domu. A najładniejsze kamienie staną się dekoracją ogród. Rzeczywiście, Józef myślał o wszystkim. Latem praca postępowała szybko. Józef wykuł już główny korytarz i zaczął rozszerzać główną komorę. Instalował tymczasowe oświetlenie na baterie i system wentylacji, żeby zapewnić circulation powietrza durante pracę. Bezpieczeństwo przede wszystkim, powtarzał, pamiętając lekcje z lat górniczej pracy. Sąsiedzi przestali się śmiać, gdy zobaczyli scalę projektu. Stary Józek naprawdę robi sobie całe mieszkanie w tej skale, mówili z rosnącym zainteresowaniem. Niektórzy zaczęli przychodzić, żeby zobaczyć postęp prac. To jest actually impressive, przyznawał Stanisław Kowalski. Ale wciąż nie rozumiem, po co mu to? Do końca lata Józef miał wykutą większość głównej komory. Pomieszczenie było already zauważalnie cieplejsze od temperatury zewnętrznej. Gdy na zewnątrz było 20 stopni, inside było 25. To tylko początek, mówił Józef. Gdy zamontuję ogrzewanie i finisz, całą izolację, tutaj będzie najcieplej w całej okolicy. Ale prawdziwy test miał nadejść dopiero zimą. Józef miał jeszcze kilka miesięcy, żeby zakończyć wszystkie prace i przygotować swoje podziemne schronisko na najzimniejszą zimę, jaką zapamiętają mieszkańcy jego wioski. Paragraf 3, 800 słów. Do września 2018 roku Józef ukończył większość prac konstrukcyjnych w swojej podziemnej komórze. Główne pomieszczenie mieszkalne miało już docelowe wymiary. 4 na 5 metrów z wysokością 2,5 metra. Pomniejsze pomieszczenie techniczne było gotowe, a system wentylacji działał bez zarzutu. Teraz nadszedł czas na najważniejszą fazę – instalację systemu grzewczego i wykończenie wnętrza. Kluczem do sukcesu będzie odpowiedni piec, tłumaczył Józef żonie, studiując katalogi systemów ogrzewania. Musi być wydajny, ale nie może być za duży. W tak dobrze izolowanym pomieszczeniu wystarczy źródło o małej mocy, żeby utrzymać idealną temperaturę. Po długich rozważaniach Józef zdecydował się na mały piec kaflowy na drewno, który sam zainstalował w głównej komórze. Instalacja komina była najciekawszym wyzwaniem technicznym całego projektu. Józef musiał wykuć precyzyjny kanał w skale, który prowadziłby spaliny na powierzchnię, ale jednocześnie nie pozwalałby na ucieczkę ciepła z pomieszczenia. Komin musi być długi i kręty, wyjaśniał Janinie. Spaliny będą oddawać ciepło skale podczas drogi na górę. To jak dodatkowy system ogrzewania. Wykucie kanału kominowego zajęło Józefowi całe 2 tygodnie. Musiał drążyć dokładnie pod kątem, żeby zapewnić naturalny ciąg, ale jednocześnie maksymalizować trasę spalin przez skałę. To była najtrudniejsza część całego projektu, przyznaje Józef. Musiałem być precision engineer i górnikiem jednocześnie.
Sąsiedzi obserwowali instalację komina z rosnącym zainteresowaniem. Stary Józek naprawdę wie, co robi. Komentowali, gdy zobaczyli, jak sprawnie działa system. Ten komin ma jakieś dziwne kształty, ale paliłem spaliny są hardly widoczne. Jakby wszystkie ciepło zostało w środku. Rzeczywiście, Józef zaprojektował extremely efficient system odzysku ciepła. Wykończenie wnętrza było przyjemnością po miesiącach ciężkiej pracy przy kuciu skały. Józef obłożył ściany drewnianymi panelami dla dodatkowej izolacji i komfortu, zainstalował proste, ale funkcjonalne meble i stworzył cozy atmosphere w podziemnym pomieszczeniu. Ma być jak w górskim schronisku, mówił. Prosto, ale bardzo ciepło i przytulnie. Janina musiała przyznać, że rezultat przekraczał jej najśmielsze oczekiwania. Józef, to naprawdę wygląda amazing, powiedziała, oglądając finished komórę. Jest tu cieplej niż w domu, a przecież jeszcze nie ma grudnia. Rzeczywiście. Już w październiku temperatura w podziemnej komórze utrzymywała się around 20 stopni bez need for intensywnego ogrzewania. System wentylacji okazał się kluczowy dla komfortu użytkowania. Józef zainstalował simple, ale effective system cyrkulacji powietrza, który zapewniał stały dopływ świeżego powietrza bez utraty ciepła. Świeże powietrze jest równie ważne jak ciepło, tłumaczył. Nikt nie chce siedzieć w staffi pomieszczeniu, nawet jeśli jest ciepło. W listopadzie Józef przeprowadził pierwsze serious testy swojego schroniska. Gdy temperatura na zewnątrz spadła do 0 stopni, w podziemnej komórze było stable 22 stopnie przy minimal użyciu pieca. To przekracza moje najoptymistyczniejsze oczekiwania, przyznawał Józef. Skała, accumulated ciepło przez lato i teraz oddaje je powoli. Sąsiedzi zaczęli przychodzić, żeby zobaczyć na własne oczy dzieło starego Józka. Nie mogę believe, jak tu ciepło, komentowała pani Kowalska. Na zewnątrz jest freezing, a tu można siedzieć w koszulce. Niektórzy zaczęli pytać o techniki details i koszt całego projektu. Materiały kosztowały mnie around 10 000 złotych, przyznawał Józef. Głównie młot pneumatyczny, narzędzia, piec, drewno na wykończenie i część elektryczna. Ale work robiłem sam, więc to była only koszt materiałów. W porównaniu z annual heating costs większości domów w wiosce to były śmieszne pieniądze. Najlepszym testem była pierwsza wspólna evening z żoną w podziemnej komórze. Siedzieliśmy przy stole, piliśmy herbatę, a na zewnątrz był freezing rain i wiatr, wspomina Janina. But tutaj była perfect temperatura, comfortable atmosfera, felt like being w luksusowym spa. Do końca listopada Józef był confident, że jego projekt jest complete success. Ale prawdziwy test miał nadejść dopiero w grudniu, gdy meteorolodzy zapowiadali najzimniejszą zimę od decades. Teraz się okaże, czy moja teoria była słuszna, mówił Józef. Jeśli przetrwamy najgorszą zimę w tym schronisku, to znaczy, że Polish górnicza knowledge was better than modern heating technology. Paragraf 4. 800 słów. Pierwsza prawdziwa próba sił nastąpiła w grudniu 2018 roku, gdy temperatury spadły do -15 stopni i w całej okolicy rozpoczęły się problemy z ogrzewaniem. Starsze domy w wiosce miały kłopoty z utrzymaniem ciepła, a rachunki za gaz i węgiel rosły z każdym dniem. Józef obserwował, jak jego sąsiedzi zmagają się z mrozem, podczas gdy w jego podziemnym schronisku panowały warunki tropical paradise. Gdy na zewnątrz było -15, w naszej komórze było +23, wspomina Józef z dumą. Żeby utrzymać tę temperaturę, wystarczyło mi zatopić w piecu raz dziennie rano. Wieczorem ciepło wciąż było perfekt. Sekret tkwił w massive thermal mass wapiennej skały, która accumulated ciepło i oddawała je bardzo powoli. Janina była zachwycona efektem. Józef, to jest jak magic, mówiła, siedząc wygodnie w podziemnej komórze, podczas gdy na powierzchni szalała śnieżyca. Tutaj można żyć w t-shirt i czuć się perfect comfortable, a na górze ludzie trzęsą się z zimna, pomimo running pełne ogrzewanie. Sąsiedzi zaczęli przychodzić frequent visits, żeby sprawdzić, jak Józef radzi sobie z mrozem. Stanisław Kowalski przyszedł 3. dzień z rzędu. Śmieje się Józef. Na beginning myślał, że jestem crazy.
A teraz pyta o technical details i czy mógłbym mu help z podobnym projektem. Największe impressive było to, jak stable była temperatura w schronisku. Podczas gdy external temperatura wahała się od -5 do -20 stopni, w podziemnej komórze wariacje były minimal, od 21 do 24 stopni. Skała ma amazing ability do przechowywania i regulowania temperatury, tłumaczył Józef fascinated sąsiadom. Zużycie drewna było śmiesznie małe w porównaniu z tradycyjnym ogrzewaniem. Używam około 1/3 tego, co moi sąsiedzi palą w swoich domach, wyliczał Józef. A mam perfekt temperatura, podczas gdy oni często freezing pomimo większego heat source. A economics były simply fantastic. W styczniu przyszła najcięższa próba. Temperatura spadła do -23 stopni, najniższa w okolicy od 20 lat. To był moment prawdy, wspomina Józef. Jeśli system wytrzyma takie conditions, to znaczy, że sprawdza się w any winter situation. Rezultat był outstanding. Gdy na zewnątrz było -23, w naszym podziemnym domu było +25, opowiada z dumą Janina. Different była enormous, prawie 50 stopni. To było absolutely incredible. Józef musiał only slightly zwiększyć ilość drewna w piecu, żeby maintain perfect comfort. Durante tej extreme zimy podziemne schronisko stało się social centrum dla neighbors. Ludzie przychodzili, żeby see our setup i warm up trochę, wspomina Józef. Było jak community center. Everybody wanted to understand, jak to jest possible, że simple konstrukcja in rock może be so much bardziej effective than modern heating systems. Niektórzy sąsiedzi zaczęli seriously considering podobne projekty. Pan Kowalski zapytał, czy mogę mu help design coś similar behind jego house, mówi Józef. Mrs. Nowak's second house też jest interested. Suddenly everybody chce have podziemne schronisko. Technical benefits były obvious dla everyone. Zero problemy z humidity, perfect air circulation, constant temperature bez effort. Wyliczał Józef advantages swojego systemu. A most importantly, almost zero heating costs. Durante worst winter years, a spent może 2000 złotych na drewno dla całej season. Media zainteresowały się story Józefa. Local newspaper napisał article o górnik pensioner who beat winter with limestone cave. Śmieje się Józef. Suddenly mam phone calls from różnych places. People want to see my project i understand technology behind it. Józef był happy to share jego knowledge. To nie jest secret technology, tłumaczył journalists. To jest ancient wisdom combined with simple modern tools. Our ancestors knew about ground temperature stability. I tylko use my mining experience to modern application tego knowledge. Najważniejsze było to, że system sprawdził się perfectly during most challenging season. This winter proved, że my concept był absolutely correct, podsumowuje Józef. Natural thermal mass of rock plus minimal additional heating equals perfect winter comfort. A neighbors who laughed initially are now asking for advice. By końcu januar 2019 Józef's underground shelter stał się local legend. From crazy project to neighborhood inspiration w less than 6 months, komentuje Janina. Who would have thought, że old mining knowledge must be so valuable w modern times? Paragraf 5. 800 słów. W lutym 2019 roku, podczas najzimniejszego miesiąca w historii pomiarów meteorologicznych w regionie, różnica temperatur między podziemnym schroniskiem Józefa a zewnętrznym światem osiągnęła rekordowe 80 stopni Fahrenheita. Gdy termometry na zewnątrz pokazywały -28 stopni Celsjusza, w wapiennej komórze panowały komfortowe +24 stopnie. To było absolutely surreal, wspomina Janina. Outside był literally freezing hell, a w naszym podziemnym domu było tak warm and cozy, że można było sit w shorts. Józef proved his point beyond any possible doubt. Rzeczywiście,
Even najbardziej skeptical sąsiedzi musieli przyznać, że projekt starego górnika był phenomenal success. Lokalne media zaczęły regularly reportować o Miraculous Limestone Shelter w małej wiosce pod Krakowem. Emerytowany górnik defeated winter with Stone Age technology. Brzmiał headline w gazecie krakowskiej. While całe województwo struggles z heating bills, one man lives w tropical paradise 3 metry underground. Józef stał się local celebrity, ale remained bardzo humble o swoim achievement. To nie jest magic, to nie jest innovative technology, tłumaczył reporters. To jest simply understanding natural laws i practical application on known principles. Zimę ma constant temperature poniżej surface. Limestone ma excellent thermal properties. Połącz te facts z simple heating system i masz perfect winter solution. Scientific community zaczęła być interested w Józef's project. Profesor z AGH przyszedł z instruments do measure wszystkie parameters, opowiada Józef. Chciał understand exact mechanism mojego systemu. Result były surprising even dla niego. Natural rock thermal mass was more effective niż some modern heating technologies. Most impressive było to, jak minimal była energy consumption w schronisku. Durante February, który był most brutal month, użyłem total może 20 kg drewna, wylicza Józef. Moi neighbors used tons węgla, thousands cubic meters gas i still nie mogli achieve comfortable temperature w swoich houses. W tym samym czasie local authorities zaczęły attention problem wysokich heating costs w regionie. Average family spent około 6 000 złotych only w February na heating, reported local administration. Some elderly residents had to choose between food and heating. That's when Józef's alternative stał się very relevant dla broader community. Yet Józef zdecydował się share jego expertise z neighbors who were struggling most. Mrs. Nowak, która lives alone w old house, miała terrible problems z heating costs, wspomina. Helped her plan mini version mojego systemu behind J house. Nothing as elaborate jako my setup, but enough to dramatically reduce her heating bills. Working z Mrs. Nowak stał się test case dla adaptability Józef's approach. Her geological conditions były different. Sandstone instead wapień, smaller space available. Tłumaczy Józef. But podstawowe principles remained same. Ground temperature stability, thermal mass utilization, efficient heat source. Adapted design to her specific situation. Construction małego underground retreat de la Mrs. Nowak zajęło only 6 weeks. Much faster than mój original project, because miałem already understanding wszystkich technical challenges, wyjaśnia Józef. Plus used some modern tools i techniques, które made process more efficient. Results były equally spectacular. Mrs. Nowak's mini shelter maintains 20 stopni during worst weather, używając minimal heating, reports Józef with satisfaction. Her heating costs dropped by around 80%. For elderly person na fixed income to meant difference between comfortable living a serious financial stress. Word rozprzestrzeniał się beyond immediate neighborhood. People from other villages started visiting to see our underground shelters, says Janina. Some drove hours just to understand how such simple solution mogła być so effective. Józef became unofficial expert na sustainable heating solutions. Environmental benefits były also significant. Traditional heating methods W region produce enormous amounts pollution, notes Józef. Coal burning, wood burning, inefficient stoves, old gas systems. My approach uses minimal wood consumption very clean burning, plus leverages natural earth heat, much better DLA environment. Local government officials visited do see Project DLA themselves. Mayor Miasta plus representatives from Environmental Department came for inspection, wspomina Józef. Were bardzo impressed z both effectiveness and environmental advantages. Started discussing potential program to help other residents implement similar solutions. By end lutego, Józef had become unofficial leader community initiative.
We formed small group, myself, Mrs. Nowak, few interested neighbors, plus some experts from university, explains. Goal was develop guidelines I support system dla others who might want try podobne approaches do winter heating. Most importantly, Joseph proved that with proper understanding natural principles, practical application old knowledge, individual initiative, most solve problems that seemed requiring expensive modern technology. Sometimes simplest solutions są best solutions, concludes. You just need courage to try something different. Wisdom do understand what nature already provides. Paragraf 6. 1000 słów. W marcu 2019 roku, gdy zima powoli kończyła swoje panowanie nad Polską, Józef Nowak mógł z dumą podsumować swój pierwszy sezon użytkowania podziemnego schroniska. Jego rachunki za ogrzewanie w najzimniejszej zimie od dziesięcioleci wyniosły łącznie 300 zł, koszt 20 kg drewna. Jego sąsiedzi w tym samym czasie wydali średnio 8 000 zł na węgiel, gaz i prąd. Różnica była astronomical, podsumowuje Józef, przeglądając notatki z całej zimy. Nie tylko financially, ale też pod względem komfortu życia. Podczas gdy my sąsiedzi walczyli z lodowatymi domami, broken heating systems i enormous bills, my żyliśmy w paradise. Temperature była perfect, air quality excellent, humidity levels ideal. Janina z perspektywy czasu przyznaje, że początkowo myślała o pomyśle męża jako o starczej dziwaczce. Gdy Józef zaczął kuć dziurę w skale, myślałam, że nic hobby dla retirement. Śmieje się. Nie wyobrażałam sobie, że tego będzie practical solution, który save us thousands złotych i provide better living conditions than anything we had before. Wieść o sukcesie Józefa dotarła do academic circles w Krakowie. Profesor geologii z Akademii Górniczo-Hutniczej dr Hub, Stanisław Pietruszka, osobiście odwiedził wiosną, żeby przebadać technical aspects całego systemu. To, co zrobił Mr. Nowak, jest brilliant example praktycznego zastosowania zasad geotermii na small scale, komentował profesor. Detailed measurements showed, że average temperature w limestone chamber była 23 stopnie Celsjusza throughout całej zimy. Wyjaśnia dr Pietruszka. Na depth 3 metrów w limestone formation natural ground temperature jest około 12 stopni. Addition minimal heat source plus excellent thermal mass skały creates perfect microenvironment. Józef był fascinated scientific analysis jego projektu. Professor brought sophisticated instruments. I measured everything: temperature at różnych depths, humidity levels, air circulation patterns, even chemical composition powietrza w chamber, opowiada. All parameters były not tylko good, ale actually better than w many modern heated buildings. Najbardziej impressive discovery była efficiency heat utilization w Józef's system. Traditional heating systems lose omkring 50 do 70% generated heat przez walls, windows, roof, tłumaczy profesor Pietruszka. Underground limestone chamber, virtually zero heat loss. Every joule energy produced przez piec stays w system i contributes to overall temperature. The spring bring nowe wyzwania i opportunities dla Józef's project. People started asking whether chamber would be comfortable również during hot summer months, wspomina Józef. Theoretical natural cooling effect should work reverse. W summer, when outside temperatura przekracza 30 stopni, underground chamber should pozostać cool i comfortable. Testing summer conditions stał się Józef's next experiment. W May, gdy outside temperature reached 28 stopni, w chamber było comfortable 21 stopni without any cooling system, reports z satisfaction. Natural air circulation plus thermal mass skały created perfect air conditioning effect, completely freezy energy consumption. Sukces zimowego projektu inspired innych residents to explore similar solutions. Mr. Kowalski rozpoczął planning jego own limestone chamber behind his property, mówi Józef. Plus, 2 families from neighboring village asked for consultation about adapting my approach to their specific geological conditions. Local building authorities had initially been concerned o safety aspects underground construction.
Inspector came several times during winter to ensure structural integrity and ventilation safety, recalls Józef. We're bardzo positively surprised. Everything był built according to proper engineering principles. Plus, some aspects były even better than typical basement construction. Environmental benefits projektu stały się increasingly important podczas discussions o sustainable living. Traditional heating methods of our region produce significant pollution and carbon emissions, notes environmental scientist Dr. Anna Kowalczyk, who studied Józef's case. This approach demonstrates możliwość dramatically reducing individual carbon footprint while improving quality życia. Media attention continued growing throughout spring. Regional television zrobił documentary o Underground Houses Revolution started przez retired miner, wspomina Janina. Suddenly, people from all over Poland were calling, asking of technical details, feasibility to their areas. Józef decided to formalize his knowledge sharing. Together, Professor Pietruszka, a local environmental group, started developing guidelines to other people interested in similar projects. Explains, Golbau create step-by-step manual, Koji could help anyone's appropriate geological conditions implement effective underground heating solution. Development guidelines required consider various geological conditions across Poland. Limestone formations Jack UR area some ideal, not available everywhere, acknowledges Józef. However, principles thermal mass, ground temperature stability apply również to other geological formations. Need tylko adapt specific techniques to local conditions. Economic calculations were compelling dla many potential adopters. Initial investment around 10 do 15 tysięcy złotych, depending na size specific conditions, wylicza Józef. Compared to annual heating costs, które can easily exceed 6 czy 7,000 złotych, payback period jest około 2 to 3 years. Po that, heating costs są virtually zero. Most importantly, Józef's success demonstrated że individual initiative, practical thinking może solve problems appearing to require expensive technological solutions. Sometimes oldest methods są still best methods. Philosophizes. Our ancestors survived harsh winters długo before modern heating technology. Różnica jest, że now można combine their wisdoms, modern tools and materials to create even better solutions. By końcu spring 2019, Józef had transformed od eccentric neighbor kopującego hole w rok do respected local expert na sustainable heating solutions. His limestone chamber not only provided excellent living conditions podczas harsh winter, but also became foundation dla broader movement toward more sustainable and affordable heating alternatives w rural Poland. Paragraf 7. 1000 słów. Latem 2009 roku, gdy temperatura na zewnątrz regularnie przekraczała 30 stopni, podziemna komora Józefa Nowaka stała się prawdziwym oazem chłodu w okolicy. Podczas gdy jego sąsiedzi męczyli się w rozgrzanych domach, instalując kosztowne klimatyzacje i wentylatory, Józef i Janina cieszyli się naturalną klimatyzacją wapiennej skały, która utrzymywała ich schronisko w konstantnej temperaturze 21 stopni Celsjusza. To było jak rewers zimowego cudu, opowiada Janina. Gdy na zewnątrz było 35 stopni i nie dało się wytrzymać, w naszej podziemnej komórze było przepięknie chłodno i świeże powietrze. Ludzie przychodzili do nas jak do naturalnego air conditioning. Rzeczywiście, system termoregulacji skalnej działał equally impressive w obu directions. Dr Stanisław Pietruszka z AGH przeprowadził detailed summer measurements, które confirmed theoretical expectations. Thermal mass wapienia ma excellent capacity zarówno dla heat storage podczas zimnych miesięcy, jak i heat absorption podczas hot periods, explains professor. Chamber functions jako natural thermal buffer przeciwko extreme temperatures w both directions. Józef zdecydował się utilize summer period do further improvements swojego systemu. Installed additional ventilation shaft do enhance air circulation podczas hot months, opisuje. Also added small water feature W corner chamber, shallow basins at limestone rocks, które enhance cooling effect przez natural evaporation.
Summer success przyciągnął attention even more visitors. People drove from Warszawa-Wrocław, even the Czech Republic to see our underground house, wspomina Józef. Everybody wanted to understand technology. I assess feasibility dla their own properties. Became like tourist attraction. Some visitors były serious potential adopters. Others simply curious o innovative heating-cooling solution. Local tourism office noticed increased visitor traffic due small village. Inquiries o limestone cave house started appearing our promotional materials, reports tourism coordinator. Unintentionally, Józef's project became minor tourist draw dla people interested sustainable living innovative architecture. Most significant development było formation small business around Józef's expertise. Professor Pietruszka suggested że should offer consulting services dla people serious o implementing similar projects, explains Józef. Initially był hesitant, retired miner giving advice to educated people seemed odd, but demand był so high that decided to try. First official consulting contract came from wealthy family of Zakopane region, had beautiful property of mountains, but heating costs były astronomical due to harsh winters, describes Józef case study. Geological surveys showed excellent limestone formations, perfect dla underground chamber. Helped them design much larger system than mine, essentially underground apartment. Zakopane project stał się showcase dla scalability Józef's approach. Main chamber 20 square meters, plus bathroom, kitchenette, separate bedroom. This lists features. Used advanced modern materials, insulation ventilation, plus sophisticated heating system. Cost was significant, around 100,000 złotych, but heating efficiency będzie extraordinary. Construction, większego underground dwelling required more sophisticated approach. Hired professional construction crews experience underground work, plus geological engineer to ensure structural integrity, explains Józef. My role była primarily advisory, ensuring że basic thermal principles były properly implemented. Results w Zakopane exceeded even optimistic expectations. Durante winter testing phase, outside temperatures reached -30 stopni, but underground apartment maintained perfect 25 stopni z minimal heating, reports excited client. Energy consumption był less than 10% typical mountain house w same conditions. Success stories began multiplicating across region. Family w Wieliczka zbudowała basement extension using my principles. Couple w Nowy Sącz converted existing cellar into year-round living space, enumerates Józef. Each project adapted general principles due specific local conditions, but fundamental thermal mass concept remained constant. Academic interest in Józef's work culminated formal research project. A GH commenced comprehensive study o applications thermal mass principles residential heating and cooling, announces Professor Pietruszka. Józef's practical experience provided foundation dla broader scientific investigation into sustainable building techniques. Environmental organizations embraced Józef's approach jako exemplary sustainable living practice. Individual heating consumption reduction of 80% plus zero carbon emissions from cooling systems, calculates environmental advocate Dr. Anna Kowalczyk. If tylko 10% rural households adopted podobne approaches, regional environmental impact would be substantial. Józef remained pragmatic of broader applications GEGO methods. Not every location suitable dla underground construction, not every person capable such project, acknowledges realistically. But for those appropriate conditions, I willingness do try unconventional approach. Benefits so dramatic. Both environmental, economic. Media coverage expanded beyond Poland. Germany Czech environmental magazines featured articles o Polish miners' innovative heating solution, notes Janina proudly. Some Austrian architect inquired o możliwość adapting our techniques dla alpine construction projects.
Personal benefits dla Józefa i Janina continued beyond financial savings. Health improvements były unexpected bonus, admits Janina. Constant comfortable temperature, excellent air quality, reduced stress, heating bills. Feel much better overall since living partially underground. Looking ahead, Józef began developing plans a community education program. Partners local technical school to offer workshops of sustainable heating alternatives. Outlines. Goal, just share practical knowledge people who might benefit, regardless whether can afford consulting services. Most importantly, Józef's project demonstrated że environmental sustainability i economic savings mogą być achieved through combining traditional wisdom z modern applications. Old knowledge nie jest obsolete knowledge, philosophizes. Sometimes, most innovative solution just rediscovering principles które our ancestors knew necessity. By końcu summer 2019, what started jako eccentric retirement project had evolved into recognized model delay sustainable residential heating, cooling. Józef proved że individual innovation, grounded in practical experience and natural principles, could provide solutions superior to expensive technological alternatives. Paragraf 8, 1000 słów. W sierpniu 2019 roku do wioski Józefa Nowaka przybyła ekipa filmowa TVN, która postanowiła nakręcić cały reportaż dokumentalny o polskim górniku, który pokonał zimę za pomocą kamienia wapiennego. Program miał się nazywać Podziemny dom, jak Polak oszukał zimę i miał zostać wyemitowany w ramach cyklu o innowacyjnych rozwiązaniach ekologicznych. W sierpniu 2019 roku do wioski Józefa Nowaka przybyła ekipa filmowa TVN, która postanowiła nakręcić cały reportaż dokumentalny o polskim górniku, który pokonał zimę za pomocą kamienia wapiennego. Program miał się nazywać Podziemny dom, jak Polak oszukał zimę i miał zostać wyemitowany w ramach cyklu o innowacyjnych rozwiązaniach ekologicznych. Gdy reżyser zobaczył nasz system po raz pierwszy, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Wspomina Janina. Mierzył temperaturę w kilkunastu miejscach, sprawdzał wilgotność, testował wentylację. Było 32 stopnie na zewnątrz, a w naszej podziemnej komórze było przyjemnie chłodne 21 stopni bez żadnej klimatyzacji. Józef z początku był sceptyczny wobec medialnego zainteresowania. Myślałem, że zrobią ze mnie jakiegoś dziwaka, który mieszka w jaskini. Przyznaję. Ale ekipa była bardzo profesjonalna i rzeczywiście chciała zrozumieć technical aspects mojego systemu. Reżyser Marek Kowalski sam był absolwentem Politechniki i fascynowało go połączenie tradycyjnej górnickiej wiedzy z nowoczesnymi rozwiązaniami. Nagrania trwały 3 dni, podczas których ekipa dokumentowała każdy aspekt podziemnego schroniska. Zrobili pomiary temperatury 24 godziny na dobę. Filmowali system wentylacji w akcji. Sprawdzali, jak działa komin, opisuje Józef. Chcieli pokazać, że to nie jest żaden trik czy chwilowa ciekawostka, ale naprawdę funkcjonujący system. Najbardziej spectacular moment powstał, gdy ekipa postanowiła przeprowadzić extreme test. Przynieśli industrial heater i rozgrzali powierzchnię nad komorą do 40 stopni Celsjusza, opowiada Janina. Chcieli sprawdzić, jak szybko to wpłynie na temperaturę w środku. Przez 5 godzin intensywnego grzania temperatura w komorze wzrosła tylko o 1 stopień. Dr Stanisław Pietruszka z AGH został zaproszony jako scientific expert do programu. Tłumaczyłem przed kamerą, dlaczego system Józefa jest tak effective, przypomina profesor. Thermal mass wapienia to around 3000 kg na cubic meter. To oznacza enormous capacity do przechowywania i powolnego oddawania ciepła. Program wywołał significant public reaction jeszcze przed emisją. Trailer W social media gained over million views w pierwszym tygodniu. Reports producent programu. Komentarze były overwhelmingly positive. Ludzie fascinated idea, że simple concept może provide such dramatic results. Józef wykorzystał media attention do promote wider adoption jego metod. Nie chodzi o to, żeby wszyscy robili exactly to samo co ja, wyjaśniał w wywiadach. Chodzi o to,
żeby people understood podstawowe principles i adapted them do swoich specific conditions. W tym samym czasie local authorities w gminie postanowiły explore możliwości promotional wykorzystania Józef's project. Tourism potential był obvious, stwierdza burmistrz. Unique attraction, educational value, plus demonstration sustainable living practices. Perfect combination dla ecotourism development. Idea ecotourism around sustainable construction techniques attracted support z wojewódzkich environmental agencies. Funding became available dla developing educational trail pokazującego różne examples sustainable building practices w region, announces Regional Environmental Coordinator. Józef's Underground House będzie flagship example, by media exposure also brought commercial opportunities. Construction companies started contacting me o możliwość collaboration w podobnych projektach, reveals Józef. Some oferowały partnership deals, others chciały license my techniques, but pozostałem focused na education i helping individual homeowners. Most meaningful development było establishment informal network people implementing variations Józef's approach. Created Facebook group Polish Underground Houses, która grew to over 5,000 members in just few months, explains Janina, who manages online presence. People share their projects, ask technical questions, provide mutual support. Network members come z diverse backgrounds, but share common interest la will be sustainable, affordable heating solutions. Retired teacher W. Podlasi built mini version W her garden. Young couple near Gdansk incorporated underground chamber WW their new house construction, exemplifies Józef variety applications. Quality control became important issue as more people attempted DIY projects. Some members lacked necessary skills czy geological knowledge, acknowledges Józef. Had to create detailed safety guidelines. I encourage people do seek professional help when needed. Educational workshops started occurring regularly throughout region. Every month, organize meeting to workshop, W different location, describes Józef activity schedule. Cover basic geology, safety principles, construction techniques, heating system options. Always emphasize safety first. Scientific validation continued z formal research studies. University Kraków rozpoczął comprehensive study comparing energy efficiency traditional heating methods versus underground thermal mass systems, announces leading researcher. Preliminary results confirmed that Józef's approach can achieve 70 to 85% reduction W energy consumption for appropriate applications. Environmental benefits documented przez research były equally impressive. Carbon footprint reduction substantial, not just from lower energy consumption, but also from reduced need of fossil fuel combustion, reports environmental scientist. If widely adopted, could significantly contribute to regional emissions reduction goals. Personal satisfaction della Józefa remained highest W individual success stories. Mrs. Kowalska from neighboring village completed her mini underground chamber last month, shares happily. First cold day temperature outside było -5 stopni. W jej chamber było comfortable 19. She called crying the happiness about reduced heating bills. By końcu summer 2019, Józef had transitioned z eccentric retiree z unusual hobby to respected advocate de la sustainable heating innovation. His limestone chamber had become symbol że individual creativity and practical problem solving could produce solutions better than expensive commercial alternatives. Looking toward następną winter, Józef remained confident of long-term viability jego approach. System proves itself every season, both hot and cold. States simply, natural principles don't change. Mathematics thermal mass don't change. Results will remain consistent. That's beauty working z nature instead przeciwko it. Paragraf 9. 1000 słów. Jesienią 2019 roku, gdy zbliżała się druga zima testowania systemu Józefa, jego podziemne schronisko zyskało status lokalnej atrakcji turystycznej.
Władze gminy oficjalnie włączyły je do szlaku ekoturystycznego innowacyjne budownictwo w Ojcowie, a sam Józef został mianowany ambasadorem zrównoważonego budownictwa w województwie małopolskim. Dostałem oficjalny certyfikat i wszystko. Śmieje się Józef, pokazując dyplom z Urzędu Marszałkowskiego. Kto by pomyślał, że stary górnik będzie uczył wykształconych ludzi o budownictwie. Ale najważniejsze to nie tytuły, tylko to, że ludzie naprawdę czerpią korzyści z tej wiedzy. Program TVN Podziemny Dom, jak Polak oszukał zimę, został wyemitowany w październiku i stał się jednym z najpopularniejszych odcinków cyklu. Oglądalność przekroczyła 2 miliony widzów, informuje producent. Komentarze były w 90% pozytywne. Ludzie pisali, że program zainspirował ich do przemyślanego podejścia do ogrzewania domów. Najpiękniejsza konsekwencja emisji programu była fala zapytań od osób w trudnej sytuacji finansowej. Emerytka z Podkarpacia napisała, że nie stać jej na ogrzewanie całego domu w zimę, opowiada Janina, która odpowiada na korespondencję. Młode małżeństwo z Warmii mówiło, że ich rachunki za gaz to połowa miesięcznego budżetu. Każdy list to jakaś historia ludzkiej potrzeby. Józef postanowił stworzyć system bezpłatnych konsultacji dla osób w najtrudniejszej sytuacji. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje pomocy i nie stać go na płatną konsultację, to znajdziemy rozwiązanie, deklaruje. Współpracuje z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Oni identyfikują przypadki najbardziej potrzebujące, a ja pomagam pro bono. Pierwszy taki projekt został zrealizowany dla 78-letniej pani Teresy Klimek z pobliskiej wioski. Mieszkała sama w starym domu, emerytura nie wystarczała na ogrzewanie. W zimę practically nie wychodziła z jednego pokoju. Describes case. Geological conditions były idealne dla mini-wersjon mojego systemu. Konstrukcja schroniska dla pani Teresy stała się community project. Local volunteers pomogli z physical labor. Building suppliers provided materials w discounted prices. Nawet młodzież ze szkoły technicznej joined jako learning experience. Wymienia contributors. Cały projekt kosztował niecałe 4,000 zł, instead normal 10,000. Results były life-changing dla elderly resident. Pierwsza zima w new system. Complete transformation. Reports social worker assigned to case. Instead, hiding the one room z minimal heating, mogła comfortable utilize całą underground space. Health improvements były obvious. Less respiratory issues from cold, better mood, more social engagement. Success stories like Pani Teresa's inspired broader social programs. Regional government launched pilot programs supporting underground heating projects, DLELA low-income households, announces government representative. 50,000 złotych initial funding planned to assist 10 families with first phase. Academic interest of Joseph's work continued expanding. International Conference na Sustainable Architecture WW Vienna invited me jako keynote speaker, reveals Joseph. Who would imagine retired Polish miner lecturing to architects from Austria, Germany, Switzerland about innovative heating solutions? Vienna presentation był particularly significant because Alpine regions face similar heating challenges jako Polish mountains. Austrians were especially interested in W possibilities dla their mountain chalets I remote cabins, reports Joseph. Geological conditions W Austrian Alps są often ideal dla underground thermal mass systems. Commercial applications began developing the professional construction sector. Architectural firm W Krakow incorporated underground thermal chambers W design de la luxury ecological residence, examples growing adoption. Not survival necessity como W some cases, el sophisticated application principles do high-end sustainable architecture. Educational programs expanded beyond individual workshops. Technical University W Krakow added module about thermal mass applications to their sustainable building course, announces department chair. Students learn theoretical principles, then visit Józef's installation dla practical demonstration. Józef remained actively involved W teaching despite growing demands na his time.
Knowledge bez sharing just useless, explains his philosophy. If Laco help młodych engineers understand these principles properly, maybe they develop even better applications in the future. Second winter testing, 2019-2020, confirmed consistent performance Józef's system. Again, perfect temperature control minimal energy input summarizes results. Even during January cold snap, когда outside temperature reached -25 stopni, underground chamber maintained steady 23 stopni. Most satisfying aspect della Józef był growing network successful implementations. Now over 30 households region have some variation Mohego underground heating system. Counts proudly. Each unique adaptation to local conditions, but fundamental thermal mass principle consistent in all cases. Environmental impact studies conducted Przez University confirmed significant positive effects. Aggregate energy consumption reduction among participating households averages 78%, reports research team. Carbon emissions down by similar percentage proves individual initiatives can contribute meaningfully to environmental protection. Personal rewards extended beyond technical success. Relationships built through this project so most valuable outcome, reflects Józef. Families who struggled with heating costs now live comfortably. Young people learn practical skills. Community bonds strengthened przez collaborative projects. Looking ahead, Józef began developing longer-term vision, thus sustaining and expanding his impact. Not about building empire to making money, clarifies priorities, about ensuring knowledge continues spreading, helping people live better lives, demonstrating that practical wisdom can solve real problems. As autumn 2019 progressed toward drugi winter test, Józef's limestone chamber had evolved od personal project do symbol że individual creativity, informed przez experience i applied w service społeczności could provide solutions superior to expensive technological alternatives for fundamental human needs. Paragraf 10. 1000 słów. W grudniu 2020 roku, dokładnie 2 lata po pierwszych testach swojego podziemnego schroniska, Józef Nowak mógł z dumą stwierdzić, że jego szalony pomysł doprowadził do prawdziwej rewolucji w podejściu do ogrzewania domów w całym regionie. To, co zaczęło się jako desperate attempt emerytowanego górnika do obniżenia rachunków za ogrzewanie, stało się movements, który dotknął życia setek rodzin. Statistical są absolutely incredible, podsumowuje dr Stanisław Pietruszka z AGH, który przez 2 years monitorował wszystkie implementations systemu Józefa w regionie. Łącznie 87 households utylizuje variations underground thermal mass heating systems. Average energy consumption reduction wynosi 74%. Total savings due heating costs to over $1 million w single season. Pan Józef sam completed major upgrade swojego original system podczas 2020 pandemic lockdown. Miałem extra time, bo wszystkie workshops były cancelled, explains. Added secondary chamber connected to first one, improved ventilation system, installed small photovoltaic panel, dual lighting, ventilation fans. Enhanced system now provides year-round comfortable living space spanning around 40 square meters underground. Essentially complete apartment beneath ground level, describes Janina. Kitchen, living room, bedroom, even small bathrooms running water. We could live entirely underground if necessary. I maintain perfect comfort regardless pogody. Most dramatic validation Józef's approach came podczas February 2020 cold wave that affected całą Central Europe. Temperatures dropped to -32 stopni, coldest W region since 1956. Reports Meteorological Service. Many conventional heating systems failed, power grid was severely stressed. Heating costs skyrocketed dla those of functioning systems. Durante tego Arctic blast, our underground rooms było stable 24 stopni, states Józef matter-of-factly. Used maybe extra 10% więcej wood than normal month. Total heating cost dla most severe weather w modern Polish history 350 zł.
Neighbors z conventional heating paid average 4,000 każdy. Emergency utilization podczas cold wave demonstrated broader social value underground heating systems. Several elderly neighbors whose heating systems failed spent nights w various underground chambers throughout community, notes Social Services Coordinator. Literally life-saving dla people who otherwise mogłyby face hypothermia of their own homes. Success stories continued multiplying across różnych demographics. Young family w Nowy Targ built elaborate underground play area dla children that doubles jako heating center dla whole house. Examples creativity w adaptations. Retired teacher w Zakopane created underground library I reading room. Artist Viliczka uses underground space jako studio. Perfect temperature year-round dla art preservation. International recognition reached highest levels, gdy European Union featured Józef's innovations, view their sustainability report. Example individual initiative contributing significantly to carbon emissions reduction goals. Cites EU Environmental Agency. Demonstrates że grassroots innovation can provide scalable solutions to climate change challenges. Józef był invited to testify before Polish Parliament Committee on Sustainable Development. Felt surreal, simple Gornik addressing national legislature about heating policy. Recalls experience. But message bio important, government solutions aren't always necessary. Quando people have knowledge, freedom do innovate. Parliamentary testimony led to changes w building codes allowing easier permitting dla underground heating installations. Previously, bureaucratic obstacles made such projects nearly impossible dla average homeowner, explains legal expert. New regulations recognize underground thermal systems jako legitimate heating alternatives z simplified approval processes. Commercial applications reached professional level. GD major construction firm incorporated Józef's principles w luxury development project. 30-unit residential complex w mountains, każdy home features underground thermal chamber, describes developer. Marketing emphasizes both environmental sustainability and luxury amenities. Units sell for premium prices because buyers understand long-term cost savings. Educational impact expanded internationally. GD Austrian Technical University invited Józef jako visiting lecturer dla semester course w sustainable architecture. Taught practical applications thermal mass principles to graduate students from across Europe. Summarizes academic appointment. Students learned że innovation often comes from practical experience rather than theoretical study. Most personally meaningful recognition came za his own community. Village Council voted to name new community center Józef Nowak Center dla Sustainable Innovation, announces mayor. First time WR history public building named Dopo Living Resident. But achievements speak dla themselves. Health benefits from living partially underground surprised even Józef I and Janina. Annual medical checkups show improvements w several areas, reveals their family doctor. Better respiratory health from consistent clean air, reduced stress levels from financial security, increased physical fitness from maintaining heating system. At ages 70 to 68, healthier than many people 20 years younger. Legacy planning became priority. Jako Józef approached decade mark w retirement. Established foundation to continue education programs assistance dla people implementing underground heating systems. Outlines future sustainability. Goal just ensure knowledge continues spreading long after I'm also be able to teach directly. Foundation already launched ambitious project W cooperation Z technical schools across region. Training program dla young builders craftsmen use specialized techniques dla underground thermal construction, describes curriculum. Graduates będą certified w proper methods safety procedures, creating workforce capable supporting wider adoption. Research continues expanding understanding optimal applications Józef's principles. University studies now examining possibilities dla urban applications, commercial buildings, even integration zeta existing structures, notes Professor Pietruszka.
principles apply far beyond individual houses' rural settings. Personal satisfaction dla Józef remains grounded individual success stories. Letter this week at Family Białystok, first winter of their underground system, heating costs down 85%. Children's asthma symptoms improved dramatically from consistent temperature. Shares recent correspondence. That's why wszystko was worthwhile. As 2021 approaches, Józef Nowak's limestone cave has proven że sometimes most innovative solutions dla modern problems można znaleźć w combining ancient wisdom z contemporary applications. His legacy demonstrates że individual creativity, practical experience, and commitment to sharing knowledge mogą create lasting positive impact far beyond original intentions. Started jako way to save money na heating bills, reflects Józef. Became demonstration że ordinary people mogą solve problems everyone assumes require expensive professional solutions. Most important lesson, never underestimate power individual initiative, guided przez practical knowledge, motivated przez genuine need to help others. Historia Józefa Nowaka z jego wapiennym schroniskiem stała się jedną z najbardziej inspirujących opowieści o polskiej pomysłowości i determinacji ostatnich lat. To, co zaczęło się jako szalony pomysł emerytowanego górnika, przerodziło się w movement, który zmienił życie setek rodzin w całej Polsce. Dziś, w 2024 roku, w ponad 3000 polskich domów działają systemy ogrzewania oparte na principles opracowanych przez Józefa. Ministerstwo Środowiska oficjalnie uznało jego metody jako wzorcowy example sustainable building practices. Józef Nowak, obecnie 73-letni, wciąż mieszka ze swoją żoną Janiną w podziemnych pomieszczeniach, które wykuł własnoręcznie. Ich rachunki za ogrzewanie nie przekroczyły 500 zł przez żadną z ostatnich 6 zim. Najważniejszą lekcją z historii Józefa jest to, że innovation nie zawsze musi pochodzić z laboratoriów czy korporacji. Czasami najlepsze rozwiązania rodzą się w głowach zwykłych ludzi, którzy mają odwagę myśleć inaczej i determinację, żeby swoje pomysły wprowadzić w życie. Czasami wystarczy jeden człowiek z kilofem i niezłomną wiarą w siłę natury, żeby zmienić sposób, w jaki myślimy o rozwiązywaniu podstawowych ludzkich problemów.